Corolla to ikona, najlepiej sprzedający się światowo model Toyoty. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 55 lat produkcji Toyota sprzedała światowo ponad 50 milionów tych samochodów. A jak do dzisiaj chciałeś kupić sobie Corollę w wersji rodzinnej, to wybierałeś takie nadwozie. Kombi, czyli Corollę TS. No ale dzisiaj Polacy chcą jeździć SUV-ami i crossoverami. Spójrzcie sami. A do tego Toyota wymyśliła sobie, że wprowadzi kolejną wersję nadwoziową Corolli, czyli właśnie takiego SUV-a. Corollę Cross. Po co? Postanowiłem powęszyć w Toyocie i zapytać Maćka Kilima. Maćku, po co nam w Polsce jeszcze Corolla Cross? Jak to po co? Jak to po co? Dlaczego do tej pory nie mieliśmy jeszcze Corolli Cross? To jest pytanie. Przecież to jest samochód, który rośnie najszybciej w Europie. To najchętniej kupowane auto rodzinne, jeżeli chodzi, mówię, o tej wielkości. Ten samochód ma być po pierwsze praktyczny. No i zdecydowanie tak jest. Tu jest miejsce dla takiej czteroosobowej rodziny, duży bagażnik, wygodnie, wysoko się siedzi, dobra widoczność. No to jest po to zrobione auto. Czy ty mi sugerujesz, że to będzie kolejny sukces Toyoty rynkowy? To jest po pierwsze samochód najbardziej pożądany, jeżeli chodzi o wielkość, o segment. W związku z tym to jest Toyota. To jest najnowszy napęd hybrydowy. Pierwsza tego typu Toyota na świecie z tym najnowszym napędem hybrydowym. W związku z tym oczywiście, że będzie to sukces. A jednak Maciek nie do końca mnie przekonał. Szanuję zdanie Toyoty, ale spójrzcie sami. Wszystkie te trzy samochody, jak dla mnie, mogą być autami uniwersalnymi, rodzinnymi. Mają przysadziste sylwetki, spore bagażniki i 5 drzwi. To po co Cross? CHR i Corolla Cross to auta zbudowane na tej samej płycie podłogowej. Mają taki sam rozstaw osi, ale Corolla Cross jest o 6,5 cm wyższa, 6,5 cm dłuższa i o 3 cm szersza. A RAV4 to jednak zupełnie inna rozmiarowo bajka. Zbudowano go po prostu na większej płycie podłogowej, więc jest aż o 14 cm dłuższy od tych samochodów i ma większy rozstaw osi. Wypada z naszego porównania. I w CHR-ze, i w Corolli Cross za kierownicą siedzimy bardzo podobnie, ale to Cross daje nam o 3 cm więcej przestrzeni nad głową. A ile tej przestrzeni jest w drugim rzędzie siedzeń, a to już pokażemy Wam razem z Justyną. Justyno, to Ty przecież odpowiadasz za wprowadzenie Corolli Cross na polski rynek. No to powiedz nam, jakie nowości wyłącznie dla Europy będą w tym światowym samochodzie? Zyskujemy tutaj kilka rzeczy ekstra. Chociażby dach panoramiczny, który jeszcze wzmaga to poczucie przestrzeni w środku. Mamy kamerę 360, mamy bezprzewodową ładowarkę prawie w każdej wersji, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. A co wewnątrz? Wewnątrz same nowości, przede wszystkim nowe systemy multimedialne, za kierownicą 12 i 3-calowe zegary cyfrowe. Na środku deski rozdzielczej ogromny 10,5-calowy ekran, zaraz po Highlanderze największy, jaki obecnie oferuje Toyota, z najnowszym systemem Toyota Smart Connect. I to system, który aktualizuje się z chmury, czyli zawsze będziemy mieli najbardziej aktualną, najnowszą wersję tego systemu. A co znajdziemy pod maską? A pod maską premiera najbardziej wyczekiwanej 5. generacji napędu hybrydowego debiutuje właśnie w Corolli Cross. Co więcej, napęd AWDI, napęd znany chociażby z RAV4. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Corolla Cross będzie najbardziej zaawansowaną technologicznie Toyotą w ofercie w Europie? Tak jest, bo Wow. technologia to też jest bezpieczeństwo. Jak samochód rodzinny, to musi mieć bagażnik, do tego pojemny. Jak widać i CHR i Corolla Cross takie bagażniki mają. O nieco chyba różnych pojemnościach. Zaraz sprawdzimy to bojem. Justyno, co ty mi tu przyprowadziłaś? Zaczniemy od wagi ciężkiej, czyli od wózka bliźniaczego, bo bez wózka nigdzie nie pojedziemy. Wow, Justyna składa, ja będę wkładał te rzeczy do bagażnika.
Corolli Cross siedzimy na tylnej kanapie nieco wyżej niż w CHR-ze, a mimo tego nad głową nadal otrzymujemy o 3 cm więcej przestrzeni niż w CHR-ze. Do tego sam otwór wejściowy do drugiego rzędu siedzeń jest wyższy w Crossie niż w CHR-ze. I wisienka na torcie. Tylne boczne drzwi mają większą powierzchnię szyb. To daje nam wewnątrz więcej światła. Czujemy się bardziej komfortowo. A skoro Corolla Cross i CHR mianują się autami prorodzinnymi, to wykonamy kolejne ćwiczenie. Umieścimy na tylnych kanapach tych samochodów po 2 foteliki pełnowymiarowe do przewożenia dzieci. I zobaczymy, jak wypadają w takim porównaniu. Corolla Cross ma na tyle duże otwory drzwiowe, że z łatwością mogłam zamontować 2 foteliki i zapiąć dzieci pasami. Do CHR-a też się udało zmieścić 2 foteliki, ale przez to, że ten otwór drzwiowy jest mniejszy, to musieliśmy się trochę nagimnastykować. Jeśli interesują Was ciekawostki ze świata Toyoty, chcecie wiedzieć więcej o nowych modelach tej marki, subskrybujcie kanał Toyota News na YouTubie. Jest kilka powodów, dla których Toyota Corolla Cross jest poniekąd skazana na sukces. Po pierwsze, to samochód w bardzo modnym dziś nadwoziu uniwersalnym typu SUV. Po drugie, bardzo wielu klientów w Polsce już dziś u dealerów Toyoty pyta się właśnie o ten samochód. Po trzecie, to auto, które jest umiejscowione cenowo między CHR-em a RAV4. I po czwarte, i to chyba najważniejszy powód, to samochód w kolejnej odmianie nadwoziowej Corolli, czyli modelu Ikony, który jest najlepiej sprzedającym się modelem Toyoty na świecie, w Europie i w Polsce. To dlaczegoż Toyota Corolla Cross nie miałaby osiągnąć takiego sukcesu u nas?